W miesiącu Tiszrej obchodzimy święto Sukot. Sukot jest jednym z 3 świąt pielgrzymich. Przypomina nam o wędrówce Żydów przez pustynię po wyjściu z Egiptu. Żydzi mieszkali wtedy w prowizorycznych domach, budowali szałasy, w których spali i spożywali posiłki. Dzisiaj Żydzi na całym świecie na pamiątkę tych wydarzeń budują swoje szałasy, czyli suki, i przez 7 dni trwania święta zapraszają do nich gości, spożywają posiłki oraz modlą się. Istnieje kilka zasad, jak taki szałas ma wyglądać. Po pierwsze, budowę szałasu można rozpocząć po święcie Jom Kipur. Po drugie, suka powinna posiadać minimum 3 ściany, wykonane z dowolnego materiału, ale muszą one być na tyle solidne, aby wytrzymały podmuch wiatru. Po trzecie, w środku powinien zmieścić się stół oraz osoba modląca się. Opowiemy Wam, jak zbudowaliśmy naszą sukę na balkonie. Pamiętajcie o tym, że każdy balkon jest inny i należy dostosować ilość potrzebnych materiałów. Do zbudowania naszej suki na balkonie o wymiarach 90x250 cm potrzebowaliśmy Zaczynamy! Pierwszym krokiem jest zdecydowanie, jaką wysokość ma mieć nasz szałas. My zdecydowaliśmy, że będzie miał 190 cm. Odmierzamy na 4 kantówkach wybraną wysokość i przykręcamy kątowniki. Będą one 4 rogami naszego szałasu. Tak przygotowane kantówki mocujemy pionowo trytytkami w rogach balkonu, tak aby kątowniki były zwrócone w swoje strony na linii dłuższego boku ściany suki. Kolejne 2 kantówki układamy na kątownikach poziomo i przykręcamy. Do stabilizacji szałasu w połowie zewnętrznej dłuższej ściany dodajemy pionowo kantówkę, tak aby stanowiła podporę dla poziomej deski. Odmierzamy odpowiednią wysokość, docinamy i montujemy, wykorzystując płaskie metalowe narożniki. Przechodzimy do krótszych ścian. Na pionowych deskach montujemy kolejne 4 kątowniki, tak aby były zwrócone do siebie. Sprawdzamy, jaka jest dokładna szerokość krótszych ścian i tak docinamy kolejne 2 kantówki. Teraz wkręcamy w nie śrubki co 5-10 cm, tak aby można było zahaczyć o nie sznurek. Przykręcamy tak przygotowane deski do kątowników. Pamiętajcie o tym, aby śrubki do zahaczenia sznurków były na górze deski. Przed nami ostatnia deska, która znajdzie się w połowie szałasu. Równolegle do 2 przed chwilą zamontowanych. Odmierzamy i docinamy odpowiednią długość. Tę deskę montujemy od góry za pomocą płaskich narożników. Przechodzimy do dachu. Bierzemy sznurek i przeplatamy wzdłuż suki, zahaczając o zamontowane śrubki. Kluczem do sukcesu na tym etapie jest dobre naciągnięcie sznurka. Dodatkowo sugerujemy przepleść sznurek w poprzek dachu. Do dachu jeszcze wrócimy, bo jest to ostatni element budowania suki. A teraz przejdziemy do ścian. My wybraliśmy tkaninę, którą złożyliśmy na pół i takerem przymocowaliśmy do drewnianych pionowych kantówek. Tutaj również istotne jest dobre naciągnięcie materiału. Teraz wracamy do dachu. Dach tradycyjnie powinien być zrobiony z roślin. My użyliśmy palmowych liści, które możecie kupić w hurtowniach ogrodniczych. Dach szałasu powinien dawać więcej cienia niż przepuszczać promieni słonecznych, ale musi być widać przez niego gwiazdy. Poprzeplatane przez sznurki palmowe liście zabezpieczyliśmy małymi trytytkami. Szałas jest gotowy. Jeszcze tylko dekoracje.
My do dekoracji wykorzystaliśmy LEDowe girlandy na baterie. Sukę udekorować można również wycinkami, owocami bądź papierowymi łańcuchami. Zanim na dobre rozsiądziecie się w nowo powstałej suce, możecie sprawdzić jej solidność. Tradycyjnie w ramach testu suki zapala się w środku świeczkę, aby sprawdzić, czy podmuch wiatru jej nie zgasi. Zaryzykujecie? Zbudowaną przez nas sukę możecie zobaczyć w Warszawie na Chorzej 62, a zaraz potem możecie odwiedzić Uriego w jego kawiarni Coffee. Jak się okazuje, zbudowanie szałasu na balkonie jest całkiem proste. Złapcie rodzinę, zaproście przyjaciół i zbudujcie swoją sukę. Hag Sameach! Miłego Sukot!